Dzisiaj z radcą prawnym i profesorem Ryszardem Strzelczykiem o temacie mieszkania spółdzielcze, a własność, nieuregulowane stany prawne gruntu pod budynkami, możliwość sprzedaży spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu i problemy z tym związane. To ważne, bo to dotyka wielu osób. Jeżeli w ogóle chcecie wiedzieć więcej o obrocie nieruchomościami, zapraszam oczywiście na stronę symen24.pl i do subskrybowania naszego kanału, po porady do profesora i radcy prawnego. A tak naprawdę, Ryszardzie, powiedz mi właśnie, jak duży i w ogóle z czego wynik, może taką historię najpierw, dlaczego nagle mieszkania spółdzielcze kupowane w dobrej wierze nagle mają problem? O co chodzi z tym wszystkim i jak to wygląda ze sprzedażą takich mieszkań, bo one też mają problem. Kredytobiorca nie może kupić takiego mieszkania. Ktoś, kto by chciał skorzystać z kredytu, tu jest problem. Jak to jest w ogóle? Dlaczego to powstało? Trzeba tak troszkę historycznie rozpocząć. Otóż w naszym systemie prawnym istnieją dwa prawa, które dają prawo na zasadach własnościowych prawo do lokalu. I jedno prawo to jest prawo odrębnej własności lokalu, czyli tak po Bożemu. Ktoś, jak jestem powiedzmy tego pomieszczenia, tego lokalu właścicielem, no to jestem właścicielem murów, prawda? Czyli mam własność tego lokalu i udział w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej to jest udział w gruncie, na którym ten budynek stoi, w ścianach, w dachu. Jak na podwórku stoi trzepak, to jestem współwłaścicielem w części ułamkowej tego trzepaka. Czyli to jest taki model dualistyczny w naszym systemie prawnym. Dualistyczny, bo dua to dwa, czyli dwa prawa. Mam wyłączne prawo własności tegoż lokalu, i jako drugie prawo to jest prawo współwłasności tej nieruchomości wspólnej. A ten udział określany jest według wielkości mojego lokalu, czyli to jest stosunek wielkości mojego lokalu do sumy wielkości wszystkich lokali. I dla tego mieszkania, dla tego lokalu zakłada się księgę wieczystą, to jest tak zwana nieruchomość lokalowa. Natomiast, proszę Państwa, po wojnie dużo bardziej chcianą własnością niż własność lokali była ta własność taka spółdzielcza, czyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to jest ograniczone prawo rzeczowe. Różnica polega na tym, że jak komuś przysługuje to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to on nie jest właścicielem tego lokalu, tylko właścicielem tego lokalu jest spółdzielnia mieszkaniowa, a ten ktoś jest osobą, której przysługuje prawo do korzystania z tego lokalu jak z własnego, dlatego to nie jest prawo własności, tylko prawo własnościowe, prawda? Czyli to jest prawo na rzeczy cudzej, prawo do korzystania z rzeczy, z kawałka budynku, który jest własnością spółdzielni. I dawniej, proszę Państwa, to było dużo gorsze prawo, bo po pierwsze nie można było założyć dla tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nie można było założyć księgi wieczystej. Sprzedaż to robiło się, tę sprzedaż tak jak sprzedaż samochodu na kartce w kratkę się spisywało umowę sprzedaży, szło się do Urzędu Skarbowego, tam jeszcze wtedy opłata skarbowa, dzisiaj to się nazywa podatek od czynności cywilnoprawnych, wtedy to była opłata skarbowa jeszcze, tam wynosiła 5% przy takich spółdzielczych mieszkaniach i szło się do spółdzielni, składało się w spółdzielni tę umowę w kratkę podpisaną przez sprzedającego, kupującego i składało się wniosek o przyjęcie w poczet członków i spółdzielnia teoretycznie miała obowiązek przyjąć w poczet członków i z chwilą przyjęcia ta umowa była skuteczna i temu komuś przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. To jest, proszę Państwa, prawo przede wszystkim zbywalne, podlega egzekucji, podlega też dziedziczeniu, ale było w latach jeszcze do 90. lat bardzo mocno ograniczone, w tym sensie, że na przykład nie można było wynająć takiego lokalu bez zgody spółdzielni, prawda? Czy jak starsza pani, która miała mieszkanie tam 3-pokojowe, mąż zmarł, syn się wyprowadził i ona chciała sobie wynająć to mieszkanie studentowi, to musiała pójść do spółdzielni, prawda? Poprosić spółdzielnię, tam prezes spółdzielni, prawda, cmokał, że to bardzo skomplikowana sprawa, bo to
pani chce aż cały jeden pokój wynająć studentowi, to musi stanąć na zarządzie, prawda, to trzeba zważyć, zmierzyć to. No w każdym bądź razie, jak dostała odmowę, no to nie mogła wynająć, jak dostała pozytywną odpowiedź, to mogła wynająć. No i jeszcze inne ograniczenia związane z tym spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, a mianowicie takie, że ono mogło przysługiwać tylko jednej osobie albo małżonkom. Czyli takie prawo nie mogło na przykład, jak jacyś konkubenci, czy narzeczeni, czy rodzeństwo chciało kupić na przykład po jednej, drugiej, to nie można było, bo oni nie byli małżeństwem, czyli albo jednej osobie, albo małżeństwu. I jeszcze wiele innych ograniczeń, które, proszę Państwa, zostały w latach 90., jak zmienił się ustrój, one zostały zlikwidowane. A mianowicie już nie ma tej jednopodmiotowości, można kupić w udziałach takie spółdzielcze własnościowe prawo, czyli trzy osoby zupełnie obce mogą kupić po 1/3 na przykład, albo jacyś narzeczeni mogą sobie po 1/2 kupić, albo na przykład jeden będzie miał 2/3, a drugi 1/3, jak sobie tam rzewnie życzą, jak sobie życzą. Można, proszę Państwa, wynajmować bez żadnych ograniczeń, nie trzeba spółdzielnie o to pytać, można nie tylko część lokalu wynajmować, ale również i całość lokalu. I proszę Państwa, co najważniejsze, no bo to nas zbliża jak gdyby do tego problemu, a mianowicie, że od lat 90. można zakładać dla tych spółdzielczych własnościowych praw do lokali księgi wieczyste. No i zbycie czy nabycie takiego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu musi mieć obecnie formę aktu notarialnego, czyli trzeba pójść do notariusza, notariusz sporządza akt notarialny. Bez aktu notarialnego przeniesienie tego prawa jest nieważne, to jest czynność nieważna, czyli musi być w formie aktu notarialnego i to jest dobre rozwiązanie, bo wtedy mniej błędów jest. Ale jeszcze tu Ci przerwę, bo wyjaśnimy wszystkim, którzy by się chcieli pytać. Do notariusza musicie pójść z tą sprzedażą, niezależnie od tego, czy dla tego lokalu jest księga wieczysta, czy nie ma, bo nie ma obowiązku zakładania księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Tak to wygląda. A notariusz i tak jest obowiązkowy. Tak, to słuszna uwaga, dlatego że przy mieszkaniach stanowiących odrębną własność jest tych, które są nieruchomościami, o których na początku mówiłem, to jest obowiązek założenia księgi wieczystej. Natomiast przy lokalach spółdzielczych własnościowych, to dla tego spółdzielczego własnościowego prawa można założyć księgę wieczystą, ale nie ma takiego obliga, czyli nie jest to obligatoryjne, czyli można. No i kiedy się taką księgę zakłada? No najczęściej zakłada się, proszę Państwa, taką księgę wtedy, kiedy nabywca takiego prawa posiłkuje się kredytem, chce kupić, prawda, od kogoś spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, no nie mam 500 000 złotych, w związku z tym proszę bank o udzielenie kredytu. Bank udziela kredytu, ale mówi tak, słuchaj, zabezpieczeniem tego kredytu to będzie hipoteka, jak kupisz to mieszkanie, to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to musisz ustanowić na rzecz naszego banku hipotekę. No i wpisać ją to tam do działu 4. Czyli wtedy, kiedy się nabywa z kredytu, tak jak powiedziałaś, no to wtedy prawie w 100% musi być ta księga wieczysta. I proszę Państwa, ponieważ te mieszkania spółdzielcze były budowane przez spółdzielnie to tak były, ta instytucja chętniej widziana przez władze jeszcze poprzedniego ustroju niż odrębna własność. W związku z tym te spółdzielnie mieszkaniowe, one były bardzo faworyzowane i one dostawały grunty do budowania budynków. I taka spółdzielnia, to jeszcze, ja pamiętam jeszcze takie decyzje dzielnicowych rad narodowych, prawda, jakieś czy uchwały, które takie samorodne, nie wiadomo jaką to moc prawną miało, w każdym razie przydzielały spółdzielniom mieszkaniowym tereny do budowania domów, w których znajdowały się mieszkania. Znaczy, to proszę bardzo, macie 5000 metrów i budujcie sobie. I spółdzielnia budowała budynki, w tych budynkach były lokale i później spółdzielnia, po to jest spółdzielnia mieszkaniowa, żeby ustanawiać spółdzielcze własnościowe albo spółdzielcze lokatorskie, ale mówmy o własnościowych, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. No i spółdzielnia ustanawiała te spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Ponieważ
to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, to ten nabywca nie jest właścicielem tejże nieruchomości, nie jest udziałowcem w gruncie, nie przysługuje mu udział w gruncie, tylko przysługuje mu prawo do korzystania z tego mieszkania jak z własnego. No i proszę Państwa, powstał w latach 90. powstało takie pytanie, czy ustawa wprowadziła możliwość zakładania dla tych mieszkań ksiąg wieczystych. No i te księgi wieczyste zakładano dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali. Mnóstwo tych ksiąg założono. Ale część tych budynków to były budynki, które miały nieuregulowany tytuł do gruntu. No bo spółdzielnia dostała jakiś grunt, dobrze budujcie, spółdzielnia sobie wybudowała wieżowiec, w wieżowcu 100 mieszkań, ale zmienił się ustrój, i zaczęli pojawiać się byli właściciele z roszczeniami o zwrot. Prawda? Roszczenie do spółdzielni, oddawajcie ten grunt, bo to jest grunt, który dekretem Bieruta czy w jakiś inny sposób został mnie czy mojej rodzinie odebrany. Czyli pojawiły się roszczenia do tych gruntów. Ale na początku nie było problemu, bo w latach 90. były 2 uchwały Sądu Najwyższego, które zdecydowały, gdzie Sąd Najwyższy wypowiedział się, że to, że spółdzielnia ma nieuregulowany tytuł prawny do gruntu, to nie ma żadnego problemu. Dla tych mieszkań, które się znajdują, można zakładać księgi wieczyste, czyli dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali można zakładać księgi wieczyste. To nie jest księga wieczysta prowadzona dla lokalu, tylko księga wieczysta prowadzona dla spółdzielczego prawa do lokalu. Ale prowadzi się ją tak samo jak księgę wieczystą dla lokalu. I w związku z tym spółdzielnie na tych nieuregulowanych gruntach, czyli w budynkach, w których nie było, gdzie spółdzielnia nie miała żadnego tytułu prawnego do gruntu, spółdzielnia dawała przydział, ustanawiała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na rzecz np. pana Kowalskiego. Pan Kowalski występował do sądu o założenie księgi wieczystej. Sąd wieczysto-księgowy zakładał tę księgę wieczystą, to się uprawomocniała i pan Kowalski miał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z księgą, czyli przysługuje mu, czyli prawo, które jest wpisane w księdze wieczystej. Tutaj dodajmy jeszcze jedną rzecz ważną, bo powiedziałeś, że te budynki stały na działkach, do których były roszczenia, ale te budynki stoją nawet na działkach, tylko często nie na jednej działce, tylko na kilku działkach ewidencyjnych. Roszczenia nie muszą być do wszystkich działek, mogą być do jednej. Z różnych powodów, nawet to już nie będziemy wnikali w to, ale zmiana historyczna, na przykład w Warszawie, to mogą być roszczenia do kawałka działki ewidencyjnej, nie całej, i paradoksalnie może być, wyobraźmy sobie osiedle domów na hektarowej działce, roszczenia są do tam jakiegoś ułamka i już jest problem w zasadzie dla całego osiedla, a roszczenia do gruntu są, nie wiem, do 500 metrów, tak powiedzmy de facto, mimo że to jest 10 000 metrów kwadratowych. Tak, to jest taki dodatkowy problem, który jeszcze bardziej utrudnia sytuację, bo rzeczywiście to może dwa zdania wyjaśnienia. Nieruchomość to jest, powiedzmy tak kolokwialnie, wszystko to, co jest w księdze wieczystej. I nieruchomość może się składać z jednej działki, z 2 działek, z 3, 5, 10. To jest jedna nieruchomość. I może być taka, to jest tak troszkę jak klasa w szkole. Klasa w szkole może się składać z 40 uczniów, z 30, z 20, nawet może i z 1 ucznia. Ale klasa nie może się składać z 2,5 ucznia. I tak samo nieruchomość nie może się składać z 2,5 działek ewidencyjnych, tylko to musi być jakaś wielokrotność tych działek. 1, 2, 3, 5. I teraz może być tak, że te roszczenia rzeczywiście, one są do jednej tylko działki, prawda? Ale w tej chwili ta działka wchodzi w skład jakiejś nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta, i tak kolokwialnie trefna jest cała ta księga wieczysta i problem jest z całą księgą wieczystą i z całym budynkiem, który jest posadowiony na wielu działkach, prawda? Tam budynek jest na 2000 metrów posadowiony, a tylko na 300 metrach jest to roszczenie, ale kłopot dotyczy całego budynku. Tak, rzeczywiście. I na czym polega problem z tymi mieszkaniami? Otóż problem z tymi mieszkaniami polega na tym, tymi spółdzielczymi mieszkaniami, że gdzieś to było około 2000, nie wiem, chyba 10 roku,
sprawa do Sądu Najwyższego jeszcze raz trafiła taka sprawa, gdzie sąd wieczysto-księgowy odmówił założenia księgi wieczystej, bo sędzia wieczysto-księgowy stał na stanowisku, że poprzez założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku, który ma nieuregulowany tytuł do gruntu, to poprzez założenie księgi wieczystej, tak tutaj sąd stanął na takim stanowisku, to założenie księgi wieczystej będzie utrudniało ewentualne odzyskanie tego gruntu przez byłego właściciela i odmówił. No i proszę Państwa, w 2013 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, i to uchwałę w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego, według której spółdzielcze własnościowe, ja tak parafrazuję troszkę, ale ona mniej więcej tak brzmi, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione przez spółdzielnię w budynku, który ma nieuregulowany tytuł do gruntu, nie jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, tylko jest ekspektatywą tego prawa. Ekspektatywa to jest od angielskiego to expect, oczekiwać, jest takim oczekiwaniem na to prawo. Jak się ureguluje tytuł do gruntu, no to wtedy to będzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ale dopóki się nie ureguluje tytułu do gruntu, no to jest tylko ta ekspektatywa. I co więcej, dopowiedział Sąd Najwyższy, że dla tej ekspektatywy nie można założyć księgi wieczystej. No i tu, proszę Państwa, rozpoczyna się nasza tragedia. A mianowicie ktoś, kto nabył lat temu 10, 20 czy więcej nawet spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, najzwyklej w świecie kupił je na przykład od kogoś albo odziedziczył w spadku tam po rodzicach, a rodzice kupili od kogoś, czyli spółdzielcze, po Bożemu nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dysponuje aktem notarialnym, że on to kupił, prawda, lat temu 20. Ma zaświadczenie ze spółdzielni, bo jest członkiem spółdzielni, zaświadczenie, że przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i teraz chce tobie, Tomku, to mieszkanie sprzedać, a ty chciałbyś wziąć kredyt na nabycie tego mieszkania i okazuje się, że ponieważ to mieszkanie nie ma założonej księgi wieczystej, bo nie była potrzebna, okazuje się, że nie można dla niego założyć księgi wieczystej, bo Sąd Najwyższy twierdzi, że to nie jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, tylko to jest jakieś oczekiwanie na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a dla tego oczekiwania, dla tej ekspektatywy nie można założyć księgi wieczystej. No więc wiadomo, jak bank udziela kredytu, no to chce zabezpieczyć. Zabezpieczeniem jest najczęściej to spółdzielcze mieszkanie kupowane. Jeżeli nie można dla niego założyć księgi wieczystej, to znaczy, że nie można ustanowić hipotekę, bo wpis do księgi wieczystej hipoteki jest konstytutywny, to znaczy, że hipoteka powstaje z chwilą wpisu do księgi wieczystej. No ale jak nie ma księgi wieczystej i nie może jej być, no to nie można wpisać hipoteki, co oznacza, że ten kredytobiorca nie może tego kredytu dostać, bo mu go bank nie udzieli. Spowodowało to, proszę Państwa, taką mało fajną sytuację, w której te mieszkania po pierwsze straciły na wartości. Te mieszkania spółdzielcze, własnościowe, które są na gruntach tych nieuregulowanych. Straciły na własności, na wartości, to po pierwsze. Po drugie, znakomita część, większość nawet nabywców potencjalnych nie chce ich kupić, a nawet nie może ich kupić, bo nie dostanie kredytu. No i właśnie to jest powód, dla którego one straciły na wartości, bo nie straciły na wartości dlatego, że po prostu straciły, że się ludziom, tylko dlatego, że krąg nabywców takiego mieszkania jest ograniczony, a nawet jeżeli ktoś kupuje bez kredytu, bo jego stać, no to sobie myśli potem, a co będzie, jak ja będę chciał to za x lat sprzedać. Znowu będę ja miał ten problem, czyli wolałbym zapłacić mniej. No jest to chyba trochę denerwujące, że nasze władze nic nie zrobiły z tym problemem, prawda? No jest właśnie i
Tak, no a nawet jakby nie chciał sprzedać taki nabywca, no to być może będzie chciał wziąć kredyt nie wiem, na samochód czy na cokolwiek, a nie będzie mógł tego zrobić, bo nie będzie mógł ustanowić. Ma mieszkanie dużo warte, prawda, w dobrym miejscu, a ono nie może stanowić zabezpieczenia, bo nie można założyć księgi wieczystej. I ta sytuacja... To raczej zabezpieczenie jest na tym samochodzie często, ale pożyczka hipoteczna czy jakiekolwiek rzecz, to eliminuje ciebie. No tak, no ma takie gorsze prawo, prawda? Chociaż teoretycznie cena jest metra kwadratowego jest niby taka sama, prawda? Bo to uzależniona od tego, jaki jest budynek, gdzie jest położony i tak dalej, ale tu nagle no, taka trochę rzeczywiście gorsza własność. Był taki pomysł, żeby rozwiązać tę instytucję, ten problem poprzez tak zwaną instytucję przemilczenia, czyli uznać, że jeżeli w ciągu 2 lat od wejścia wyprowadzić ustawę, już nie będę, bo przemilczenie to jest coś podobnego, to jest jedna z instytucji dawności. Są takie 3: przedawnienie, przemilczenie i zasiedzenie. To są takie podgrupy instytucji dawności, ale chodziło o to, że jeżeli przez 2 lata nic się tam nie wydarzy, właściciele nie uregulują tego stanu prawnego, no to z mocy prawa to przejdzie na własność spółdzielni albo w użytkowanie wieczyste spółdzielni, no ale te rozwiązania się jakoś nie przeszły, krótko mówiąc, i od 2013 roku ten nierozwiązany problem istnieje, no i wydaje się, że najwyższy czas, żeby ustawodawca się tym zajął. No nie powinno tak być, że ci, nazwijmy to, pokrzywdzeni czy tą uchwałą, chociaż od razu powiem, że to nie ta uchwała wykreowała ten problem. Ten problem był dużo wcześniejszy, ale uchwała Sądu Najwyższego, to z 2013 roku, ona wyeksponowała ten problem, go tak wyolbrzymiła w praktycznym wymiarze. I ludzie, którzy naprawdę niczemu nie zawinili, no są w sytuacji bardzo nieciekawej, a bywa, że jest to dorobek całego ich życia to mieszkanie, no bo mieszkanie w Warszawie na przykład, no to jest kilkaset tysięcy, milion czasem, więc no taka, już nie przesadzając, spora tragedia tych osób. No tak, i tutaj ja nie widzę nawet rozwiązania tej sprawy. Problemy są też, jeżeli by ktoś chciał, nawet załóżmy mając tę księgę wieczystą już założoną kiedyś, chciałby zamienić te swoje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na własność, bo też będzie miał problem, bo znowu powstanie problem, w tym drugim przypadku powstanie problem, no dobrze, ale co z tym gruntem, na którym stoi ten budynek? Od razu też, żeby Państwu uspokoić może trochę chociaż, to nie jest tak, że te mieszkania są w ogóle wyłączone z obrotu. To tak nie jest. One nadal są w obrocie, no mają tylko tę wadę, no i czasami jest trudniej znaleźć nabywcę. Trudno mi powiedzieć, co radzić nabywcom, którzy chcą kupować takie mieszkanie, no bo ja nie wiem, co nasze władze wymyślą, a problem dotyczy właściwie chyba wszystkich rządzących od dawien dawna w Polsce, od przemian ustrojowych, bo ten problem powinien być już wtedy załatwiony, bo już w 90 roku wiedzieliśmy przecież, że to takie rozdawnictwo będące w czasach PRL-u, brak regulowania różnych rzeczy w księgach wieczystych, spraw własności, załatwienia tych spraw, że on stworzy problem. To nie jest coś, co powstało dzisiaj. 35 lat temu można było już na ten pomysł wpaść, prawda? Odnośnie do przekształcenia takiego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność, bo trzeba wiedzieć, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, to osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ma prawo wystąpić do spółdzielni o przekształcenie tego prawa w odrębną własność. No i jeżeli ma takie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku, który ma nieuregulowany grunt, to mimo tego, że przepis mówi, że spółdzielnia ma obowiązek w ciągu 6 miesięcy przekształcić to spółdzielcze własnościowe prawo w odrębną własność, to spółdzielnia tego nie może zrobić, bo z tym przekształceniem łączy się, to przekształcenie wygląda w ten sposób, że się
spółdzielnia ustanawia odrębną własność tegoż lokalu na rzecz tego nabywcy i to jest ok, ale z tym lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, czyli w gruncie, a grunt jest sporny, są wpisane roszczenia, w związku z tym nie można przenieść tego udziału w gruncie i w związku z tym niemożliwe jest dokonanie tego przekształcenia. Czas najwyższy, żeby to zmienić. No i mam nadzieję zmienić to, nie obciążając kosztami tych, którzy zaufali kiedyś państwu i kupili te mieszkania spółdzielcze. To jest naprawdę potrzebna jakaś generalna ustawa i tak szerzej mówiąc to nie tylko dotycząca tych udziałów, tych mieszkań, ale w ogóle ustawa, która załatwi raz na zawsze roszczenia do nieruchomości, bo to nie chcę teraz tego w tej audycji poruszać, ale czasami są kuriozalne roszczenia, przecież znacie Państwo historię znajdowania tam 124-latków i inne takie historie, a po prostu skutki II wojny światowej między innymi się w tym odzywają. Ryszardowi dziękuję za tę audycję, chyba że chcesz coś dodać na temat tych roszczeń, czy nie? Czy kończymy? Dziękuję bardzo. To może tylko jeszcze jedną rzecz dodam, taką dotyczącą obrotu, bo to chyba warto wiedzieć, a mianowicie, bo mieszkanie spółdzielcze może mieć założoną księgę wieczystą, a może nie mieć. To jest tutaj dowolność. I teraz warto pamiętać, że jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ma założoną księgę wieczystą, to obrót tym prawem, obrót tym mieszkaniem jest trochę spowolniony. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mieszkanie spółdzielcze własnościowe nie ma założonej księgi wieczystej, to można je sprzedać nawet jednego dnia 3 razy czy 5 razy. Czyli o godzinie 10 pan A sprzedaje panu B, o godzinie 11 pan B idzie do notariusza i sprzedaje panu C, a o godzinie 12 pan C sprzedaje panu D. Natomiast jeżeli spółdzielcze własnościowe dla takiego mieszkania jest założona księga wieczysta, to każde zbycie musi być poprzedzone wpisem tego poprzedniego nabywcy do księgi wieczystej. Czyli jak pan A nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to jest, a ono ma założoną księgę wieczystą, to notariusz przesyła wniosek do sądu wieczysto-księgowego o wpis pana A do księgi wieczystej. Dopóki sąd wieczysto-księgowy nie wpisze pana A, to on teoretycznie nie może zbyć tego, już nie chcę się, bo praktycznie może zbyć tą taką ekspektatywę, ale teoretycznie on powinien dokonać zbycia dopiero wtedy, kiedy zostanie wpisany do księgi wieczystej, bo tam artykuł 245 Kodeksu Cywilnego mówi, że jeżeli dla ograniczonego prawa rzeczowego, a to jest ograniczone prawo rzeczowe, jest założona księga wieczysta, no to każde zbycie wymaga wpisu do księgi wieczystej. Czyli reasumując, pan A złożył wniosek o wpisanie go do księgi wieczystej, teraz stop, czeka aż go sąd wieczysto-księgowy za rok wpisze, sądy wieczysto-księgowe szanują pracę, więc sąd wieczysto za rok go wpisze i wtedy za rok pan A sprzedaje panu B. Stop. Pan B składa wniosek o wpisanie go do księgi wieczystej. Czeka rok, aż go sąd wieczysto-księgowy wpisze i wtedy może sprzedać panu C. Za każde zbycie powinno być poprzedzone wpisem do księgi wieczystej. Oczywiście można zrobić to tak trochę na skróty, w tym sensie, że ponieważ jest artykuł 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która mówi, że wpis do księgi wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku, no to można takie rozumowanie przeprowadzić, że nawet jeżeli nie jestem wpisany, to mogę zbyć to coś, na co czekam tą ekspektatywę, bo jak sąd wieczysto-księgowy wpisze mnie, to później i te kolejne też będzie wpisywał. No ale lepiej tego nie robić, bo jeżeli byłoby mieszkanie spółdzielcze z księgą i by trzykrotnie czy czterokrotnie było takie zbycie bez wpisu tej pierwszej osoby, to jakby sąd odmówił wpisania tej pierwszej osoby, to całe domino by się przewróciło. No, czyli sąd zawsze jest niezależny i może znaleźć jakiś powód do odmówienia. Że tak można zrobić, ale lepiej tego nie robić. To tylko taka moja uwaga.
Dokładnie, bądźcie ostrożni, chociaż nie rezygnujcie z kupowania mieszkań spółdzielczych, to naprawdę są często dobre mieszkania, a w wielu okolicach są to po prostu dobre też lokalizacje, tak więc warto pamiętać. W ogóle chciałem też powiedzieć, że ruch spółdzielczy to jest jeszcze z końca XIX wieku budowany i budownictwo spółdzielcze nie było jakby wymysłem komunizmu. Ono się trochę w tamtych czasach wynaturzyło, bo państwo zwaliło wszystko na spółdzielnie mieszkaniowe, ale tak naprawdę gdyby ta forma została odnowiona, bardziej aktywowana, stworzono lepsze warunki do budownictwa spółdzielczego, to naprawdę nie byłoby głupie rozwiązanie. Ono daje naprawdę dużo możliwości. O tym może jakieś audycje w przyszłości zrobimy. Jeszcze raz już dziękuję Ryszardzie, ostatecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. No i zaglądajcie też po wiedzę na cement24.pl. Cześć, trzymajcie się.